Cześć, witam. Tu mamy taką instalację on-gridową, w sumie prawie 10 kWp, no na dachu jest około 8 i 8 teraz idzie do sieci, ale ja pomału idę w off-grid. Zajawiłem się na to, zaraz Wam pokażę. Instalacja banalna, moduł przenośny, taki walizeczkowy. No petarda rozwiązanie. Na wakacje i od święta, i od blackoutu, od wielu takich rzeczy może nas uchronić i w wielu sytuacjach pomóc. Ale Bluetti to nie tylko off-grid, to także duży powerbank z wieloma możliwościami. Zapraszam na odcinek. Na początek pokażę mojego starego powerbanka, to było 10 000 mAh. Po 2-3 latach zostało mniej więcej połowa. A tu mamy coś, co ma 15 razy większą pojemność. Czyli przykładowo, z tamtego powerbanka mogłem telefon naładować 2-3 razy, to z tego będę mógł naładować 40 razy, może 50 razy. To potestuję, natomiast żeby to przetestować, to pewnie z miesiąc zejdzie, żeby to rozładować, albo i dłużej. Więc to będzie w jakichś kolejnych odcinkach. Co dostajemy? Dostajemy taką walizeczkę, waży to, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 7,5 kg. Dostajemy też klacz do naładowania tego w domu oraz dostajemy w komplecie do naładowania tego w samochodzie. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze panel fotowoltaiczny o mocy 120 W, więc możemy to naładować też ze słońca. I teraz tak, jak szybko się to ładuje? Więc potrafi to w 3 godziny naładować się z tego tutaj dołączonego zasilacza, ale możemy naładować to 2 razy szybciej, jeśli będziemy stosować dual charger, czyli na przykład można to ładować, jeśli byśmy mieli ciężarówkę, z gniazdka zapalniczki 200 W, z sieci 200 W, mamy razem 400 W, jakieś 1,5 godzinki, może troszkę więcej, mamy naładowane do pełna. Zapalniczka 12V 100 W i można, tak jak mówiłem, równocześnie. Co dalej? Dalej mamy tutaj wyświetlacz, widzimy ile prądu wchodzi, ile wychodzi i stopień naładowania akumulatora. A tutaj zwykłe urządzenia do zapalniczki, jakąś ładowarkę samochodową czy coś takiego. Kolejnie mamy następne wejście DC. Tu jest 100W typ C i 4 gniazda 5V zwykłe USB-A. Przy czym z moich tu pomiarów wychodzi, że mamy 1,5 A na każde gniazdo. No i na koniec gniazdka AC, czyli prądu przemiennego. I taka uwaga od razu, jeśli będziecie coś ładować prądem przemiennym, no to wtedy trzeba wyłączyć to, bo niestety koło 10 W zjada inwerter, który pracuje, żeby zasilić te gniazdka, nawet jeśli ich nie wykorzystujemy. Tak wychodzi z moich tutaj badań i pomiarów, a na górze 15W indukcja do tego. A żeby było tego mało, to mamy jeszcze LEDową lampkę. Ona świeci w 3 trybach: ciemno, jasno oraz SOS. Czemu fajna ta lampka jest? Tutaj też testowałem. Na końcu filmu będzie. Potrafi 3 dni świecić non-stop. Także petarda, zużywa około 5 W z tego, co mniej więcej kojarzę. Także takie kompaktowe urządzenie. A czemu mi się tak bardzo spodobało? Bo naprawdę mi się bardzo spodobało i nikt mi za to nie płaci, żebym to mówił. Mogę mówić, co chcę. Zresztą powiem też, co mi się z tym urządzeniu nie spodobało. No, jak każde urządzenie ma swoje wady i zalety, ale tych wad tutaj jest bardzo mało, a zalet bardzo dużo. Z ciekawostek. Możemy sobie przycisnąć te 2 przyciski tutaj i tym sposobem wchodzimy w ustawienia. 50-60 Hz. 60 Hz, jakby ktoś miał jakieś urządzenie ze Stanów, no to trzeba sobie przestawić na 60 Hz, jakby nie chciał na 50 działać. To jest mniej ważne, a tym drugim przyciskiem dajmy Eco. Co robi nam tryb Eco? Tryb Eco robi tak, że jeśli tu jest pobór poniżej 20 W przez ponad 4 godziny, to wtedy wyłączy się cała ta sekcja. Czyli przykładowo naładuje nam się telefon, zaczyna ładowarka pobierać już mało prądu, to po 4 godzinach cała ta sekcja się wyłączy. To jest o tyle ważne, że ta sekcja, gdyby była na stałe włączona, no to ona wydrenuje nam to urządzenie w około 40 godzin, tak szacuję. Dlaczego uważam, że to jest bardzo fajne urządzenie? No dlatego, że można go ładować na wiele sposobów. Można go ładować ze zwykłego gniazdka, można go ładować z samochodu, z zapalniczki, można go ładować z fotowoltaiki, bo ma wbudowany MPP tracker. Czyli mamy tutaj taki mikroinwerter fotowoltaiczny, falownik po prostu. Podpinamy tutaj panel fotowoltaiczny,
można kupić 120 albo 200 watów i nam się będzie to urządzonko ładowało ze słońca. Tutaj też testowałem, jest w stanie się przy fajnej pogodzie, nawet w marcu, naładować ze słońca do pełna przy tym module fotowoltaicznym o mocy 120 watów. Jakie zastosowania widzę dla tego sprzętu? Więc tak jak u mnie, no dość często nie ma prądu. Ja mam taki jeszcze inny magazyn energii, mam Kiję Eniro, z której mogę sobie energię pobierać. No i zazwyczaj sobie tak radzę, że przeciągam te wszystkie przedłużacze. No ale nigdy nie wiem, czy tego prądu nie będzie godzinę, 2 czy 3 dni, bo i tak u mnie bywało. No i tak gonię z tymi przedłużaczami i powiem szczerze, że czasami mnie to denerwuje. Natomiast tutaj mamy taki kardister na prąd. Jak potrzebowałem coś zrobić na komputerze, no to dawniej musiałem przedłużacz z samochodu, podpinałem sobie laptopa i montowałem filmy dla Was. A dzisiaj podepnę sobie takiego Bluetti, wezmę go do ręki i już mogę sobie montować filmy, wiem, że mi prądu nie zabraknie. Wieczorem potrzebujemy zjeść kolację, włączymy sobie oświetlenie i pijemy sobie kulturalnie kolację, gdy nie ma prądu. Potrzebujemy, jak przez całą noc nie ma czasem prądu, naładować jakieś sprzęty. Można sobie tu naprawdę popodpinać dużo urządzeń. No samych USB mamy 5 wejść, czyli możemy tu ładować 5 telefonów, a przykładowo jeszcze mogę tu pokazać. Potrzebujemy naładować kilka urządzeń, więc tak, jeśli macie kabel typ C, to najlepiej korzystać z kabla typ C, no bo tutaj mamy szybkie ładowanie, maksymalnie do 100 W, więc nawet jakieś tablety czy coś będzie można pozasilać. Podpinamy, musimy włączyć sobie sekcję. Zapala się tutaj taka zielona dioda. No i teraz sobie podepnę na przykład takiego powerbanka. Mam go dzisiaj troszkę rozładowanego. No i on powinien zaraz się zacząć ładować. Powerbank jest na tyle inteligentny, że można go ładować oraz można do niego podpiąć 3 urządzenia. Więc tak, podepniemy sobie jeden telefon, podepniemy sobie drugi telefon i podepniemy sobie jeszcze tego starego powerbanka. Natomiast mam w planach zrobić taki test. Odepnę ładowarkę moją od gniazdka, wepnę tutaj ten kabel na stałe, postawię sobie koło łóżka i zobaczymy, czy uda się przez miesiąc ładować telefon tylko z tego Bluetti. Bluetti będzie dzisiaj naładowany do pełna ze słońca, a potem przez miesiąc chcę korzystać z telefonu komórkowego tylko z energii, która poszła do tego urządzenia ze słońca. I powiem szczerze, że się trochę zajawiłem na off-grid. Strasznie mi się to zaczęło podobać, gdy można urządzenie naładować ze słońca, a potem przez miesiąc na przykład korzystać z telefonu. Nie ma to racjonalnego czasem uzasadnienia. Jest to raczej jako rezerwowe urządzenie, jako awaryjne urządzenie i jako urządzenie na wakacje. Zdarzało mi się jeździć pod namiot, zdarzało mi się jeździć do miejsc, gdzie nie było absolutnie prądu. No i zawsze trzeba było się ratować samochodem. Jeszcze w tamtych czasach spalinowym zdarzało się w ten sposób wyładować 12V akumulator. No była taka zabawa w jakieś przedłużacze, jakieś przetwornice. Trzeba było pilnować tej 12, żeby się nie rozładowała. A teraz bierzemy taki sprzęcik, możemy go naładować z tegoż samochodu, możemy go naładować z gniazdka, możemy go naładować jedząc gdzieś obiad w restauracji, a potem możemy przez miesiąc ładować z tego telefon. Uważam, że sprzęt petarda. Po chwili się ten wyświetlacz wygasza. To na pewno dla zaoszczędzenia energii. Co tu jeszcze mam? Tu mamy jeszcze na przykład czołóweczkę. Spróbujemy podłączyć czołóweczkę do ładowania i już będzie się kolejne urządzenie ładowało. Te sprzęty naprawdę potrzebują bardzo mało prądu, szczególnie te takie wakacyjne jak telefon, kamera. No teraz GoPro nie podepnę, ale mam tu na przykład baterię do GoPro. Mogę też to podpiąć i będziemy ładować już kolejne sprzęty. I już się ładuje. No i tak można podpinać długo. Nie wiem, czy tu mam kabel. Zegarek mam jeszcze nie naładowany, więc podpinamy kolejne urządzenie i będziemy sobie ładować zegarek. I popatrzcie, ile tych sprzętów się teraz ładuje. Bierze to wszystko w tym momencie 10 W, a gdybyśmy podłączyli panel fotowoltaiczny, to aktualnie ładowałby z mocą jakieś 80 W. Więc wystarczy raz na kilka dni, żeby wyszło słońce i jesteśmy w stanie to naładować w totalnej głuszy i korzystać z tych wszystkich sprzętów, tak jak tu widzicie. No petarda. Zwykły powerbank, taki 10 000 mAh, jak jest nowy, no też naładuje nam raz, czy 2, czy 3 razy nawet jakiś telefon. Ale tu mamy 15 razy tyle. Wiem, że niektórzy powiedzą, że co to pół kWh. Trzeba złapać rząd wielkości. Te sprzęty
mają ułamki kilowatogodzin, 1/100 kWh baterię, a tutaj mamy pół kWh. Dlatego można te sprzęty ładować wielokrotnie. Nawet taki telefon, który ma teoretycznie dużą baterię, no jesteśmy kilkadziesiąt razy w stanie naładować. Co tam jeszcze ciekawego chciałem Wam pokazać? A, jeszcze mam tu jeden mikrofon. No, spróbujemy jeszcze podpiąć. Nie wiem, czy już mi tych kabli nie zabraknie. Trochę tych kabli mam przy sobie. Podepniemy jeszcze mikrofon do ładowania. No i już będzie się ładować tyle sprzętu. W tym momencie ładuję raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urządzeń w tym momencie się ładuje. I pobieramy na to 10 watów. No, oczywiście byłoby więcej, gdyby one były całkowicie rozładowane. Ja tego nie trzymam oczywiście całkowicie rozładowanego. Powerbank jest do połowy naładowany, a reszta urządzeń ma około 80%. Także już ładowanie w tym momencie zwalnia. A gdybyśmy chcieli na przykład wysuszyć głowę, to robiłem też test suszarki. 45 minut taka turystyczna suszarka jest w stanie na w pełni naładowanym tym sprzęcie działać. No, zazwyczaj nikt nie suszy głowy przez 45 minut, tylko najwyżej 5 minut. Więc no, 1/10 energii zużyjemy na to, żeby wysuszyć sobie rano głowę na przykład. To może dla kobiet bardziej będzie fajna funkcja. A jeśli byśmy chcieli użyć jakiegoś, nie wiem, na przykład szybkiego ładowania, no to możemy do gniazdka zapalniczki włożyć szybką ładowarkę i będzie nam się telefon szybciej ładował. Myślę, że tych gniazd AC trzeba wykorzystywać je w ostateczności. One generalnie nadają się do tego, jak mamy jakieś urządzenia, które pobierają dużo energii, jak na przykład suszarka. Natomiast jeśli ładujemy telefon, czy jakieś tutaj tego typu sprzęty, jak widzicie, należy wykorzystywać zawsze tutaj te gniazda DC, czyli prądu stałego. Gdy wykorzystujemy gniazda prądu stałego, nie pracuje nam przetwornica i nie zużywa prądu. Tak jak mówiłem, ona zużywa około 10 watów na godzinę pracy tego urządzenia. Więc trzeba wiedzieć, że no, samo takie podtrzymanie w 2 dni wydoi nam całkowicie to urządzenie, nawet jeśli nic do niego nie podepniemy. Także jak chcemy długo z tego korzystać, to wykorzystujemy gniazda prądu stałego, no bo wtedy prąd po prostu płynie z akumulatorów do tych gniazd i nie ma takich dużych strat. Spróbujemy teraz zrobić doświadczenie. Uwaga jest taka, te mierniki tutaj nie są jakieś skrajnie dokładne, ale jakiś obraz sytuacji dają. W tym momencie pobieramy 9 W, przepniemy się tutaj i spróbujemy te 4 urządzenia przepiąć na gniazdko z prądem przemiennym. Zobaczymy, ile wtedy będzie pobierać watów. Sam jestem ciekawy, czy zauważę jakąś różnicę, bo tutaj w zasadzie to podaje tylko wartość, ile pobierają urządzenia, a nie podaje wartości, ile pobiera przetwornica. Także no niestety tutaj w tym momencie myślę, że tak naprawdę jest około 20 watów. Takie jest przekłamanie tego urządzenia i to jest pierwsza wada, jaką zauważyłem w tym urządzeniu. A druga wada, jaką zauważyłem w tym urządzeniu, to jest ten zasilacz. Gdybyście chcieli tego używać choćby jako UPS-a, to trzeba sobie dokupić inny zasilacz, bo ten po prostu wyje. Nie jest to może jakiś straszny hałas, natomiast to hałas nieprzyjemny i o ile samo urządzenie jest fajnie chłodzone i zazwyczaj nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, dopóki go mocno nie obciążymy, o tyle zasilacz nawet mało obciążony, no on po prostu wyje cały czas i no, psuje gdzieś obraz sytuacji. Sobota, 11 marca. Włączyłem tutaj oświetlenie na maksymalny poziom. Teoretycznie to pobiera 5 watów, czyli powinno świecić ze 100 godzin. A jak jest naprawdę? Sprawdzimy. Świeci całkiem nieźle. I mamy już wtorek, godzinę 10:30. A to dalej świeci. Świeci non-stop od soboty. Zostało jeszcze jakieś 20% w akumulatorze. No teraz będę musiał pilnować, kiedy się całkiem wyładuje. Może mi się uda. Godzina 22. Działa dalej. No i popatrzcie, zgasło. Nie wiem kiedy zgasło. O północy jeszcze świeciło. Dzisiaj mamy środę rano. Jak widać, jeśli nawet się wyłączy, to napięcie się po jakimś czasie odbuduje i urządzenie jeszcze troszkę podziała. No i ładowareczka tutaj niestety troszkę huczy. Ma taki wentylatorek i pobiera około 5 watów z gniazdka, nawet jeśli nie ładujemy powerbanku. Rozpocząłem proces ładowania, jakieś 206, a tutaj pokazuje 180, czyli wynikałoby z tego, że 180 już wchodzi do akumulatora, straty około 10%. No i dokładnie mamy
2,59. Za moment będzie 3 godziny i właśnie zdążyłem zauważyć, jak kończy się ładowanie. Weszło z gniazdka 662 Wh, czyli 0,66 kWh. I kolejny test. Zobaczymy, ile da się wyciągnąć z tego sprzętu. Tu mam taką turystyczną suszareczkę. Zerknijmy. Na pierwszym biegu bierze 300 W, na drugim 628. Nawet dość to się zgadza. Tu jest 628, tu jest 625. Przy takim dużym obciążeniu włączy się wentylator w Bluetti, no bo tam będą duże prądy, będzie musiał się chłodzić. No i zobaczymy, ile energii uda się wyjąć z tego sprzętu. 234 V pokazuje, power factor 0,98, a tutaj będzie nam zliczał kilowatogodziny. Mam nadzieję, że suszarka przeżyje ten test. A tutaj mamy temperaturę w łazience 22,8. Zobaczymy, do ilu wzrośnie. No i jestem z powrotem w łazience. 24,6 stopnia. Zrobiło się tu naprawdę upalnie, a to wszystko z tego malutkiego urządzenia. Generalnie jest dość chłodne tutaj. No i wydrenowaliśmy baterię do zera, także nie było tu problemu. Udało się wydobyć 0,44 kWh z tego urządzenia. Przy takich dużych prądach zawsze są straty, poza tym choćby to chłodzenie musiało trochę energii zużyć. Uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. Idziemy podłączyć pod fotowoltaikę, niech się do wieczora za darmo naładuje do pełna. A jeszcze, ile udało się suszyć te włosy dzisiaj? 43 minuty chodziła suszarka, więc generalnie dość długo. No i co? Podpinamy do ładowania. I tutaj, to nie wiem, czy będzie widoczne, wyświetla się temp, czyli taki test z rozładowywania z maksymalnym możliwym prądem spowodował, że chwilowo nie chce nam się urządzenie ładować. No jest takie zabezpieczenie. Lepiej, że jest, niż jakby miał teraz niszczyć akumulator. Trzeba będzie chwilkę poczekać, zanim zaczniemy go ładować. No i teraz suszareczka na pierwszym biegu 300 W, 322. Zobaczymy, ile czasu będzie się rozładowywać, ile energii uda się wydobyć z tego urządzenia. No i test suszarki na pierwszym biegu wykonany. Bluetti wyładowany do zera i patrzmy, co tutaj się udało wydobyć. 478 Wh, godzinę 25 suszarka pracowała, także nominalnie jest 537 Wh, więc uważam, że to bardzo dobry wynik. 7,3 kg samo urządzenie. Zobaczymy, ile moduł fotowoltaiczny. A moduł 5,3 kg. A teraz mamy dual charger podpięte i 12 V i 230. Wtorek, 21 marca, 16:20. Podłączony laptop, podłączona lampka i ładuje się telefon. 25 W. Pobieramy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile czasu uda się przeżyć w takim off-gridzie. Drugi dzień testu biurkowego. Podłączona lampka, podłączony laptop. No i co? I taki zestaw bierze 13 W, a do tego tu jeszcze ładuję powerbanka, ładowałem mikrofon, ładowałem sobie w nocy telefon. No generalnie tak się zachowuję, jakby u mnie nie było prądu, co u mnie jest dość częstym objawem. Akurat jak robię te testy, to na złość jest prąd, ale postanowiłem żyć bez prądu, żyć na Bluetti. No i na razie dzień przeżyłem. Zobaczymy, jak długo się uda. No i trzeci dzień używania zamiast prądu z domu powerbanku. Wszystko z tego ładuję. Kamery, GoPro, telefony, laptop, lampkę miałem, teraz taki stary telefon jeszcze sobie chciałem podładować. No generalnie w pokoju swoim biurowym nie używam w ogóle prądu od 2 dni. Wszystko idzie z Bluetti. No i końcóweczka baterii, więc słonko świeci. Podepniemy go dzisiaj do fotowoltaiki. Godzina 8, a tutaj już idzie z modułu fotowoltaicznego 12 W, pomimo że słońce jest na razie takie dość kiepskie. Tu mamy instalację on-gridową i powiem szczerze, że taki malutki off-grid tutaj w wykonaniu Bluetti, którego testuję już ostro od 3 tygodni, no ma coś w sobie. To jest coś, co wciąga. Jeśli możemy być niezależni całkiem od
wszystkich, tylko mamy własny prąd, generujemy go na własnym podwórku, zużywamy na własne potrzeby, to gdzieś coś się w mózgu przekręca i powiem szczerze, że nie dziwię się tym off-gridowcom, że są tak na to zafascynowani, bo mnie zaczyna pomału też to fascynować. A tutaj zwykłe MC4, więc żeby tylko nie przejść parametrów urządzenia, to można tu dowolny moduł podpiąć. Dowolny, który pracuje w zakresie 12-28 V i do 8 A. Jak na początku nie miałem pomysłów na film, co tu można fajnego z Bluetti pokazać, tak życie pokazało, że może się przydać i przydał się ostatnio, bo od kilku dni z nim jeżdżę, a z nim jeżdżę dlatego, że mam padniętą 12V w kijance. No i żebym się kiedyś nie zdziwił, a już się raz zdziwiłem, no to taki backup warto mieć, do tego prosty prostowniczek. Kilka minut się podładujemy i sprawa załatwiona i można jechać dalej nawet z padniętą 12V. No świetne rozwiązanie. Czasem nie ma przedłużacza pod ręką, czasem nie ma prądu pod ręką, a takie pudełeczko z prądem można zawsze ze sobą zabrać. Jak dla mnie petarda. I kolejne zastosowanie przez przypadek się znalazło. A teraz test fotowoltaiki. Tutaj można sobie pod odpowiednim kątem ją ustawić, bo mamy takie regulowane nóżki sprytnie. Jak damy tutaj dalej, no to nam się zmieni kąt. Ale dobra, no pi razy drzwi kąt jest dobry. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj. No i wygląda rewelacyjnie, bo moduł ma 120 W nominalnie, a w tym momencie daje 124. Ładujemy teraz Bluetti z fotowoltaiki i używamy suszarki. Dopóki nie ma grzania, to jest praktycznie produkcja na tym samym poziomie, natomiast jak zaczynamy mocno pobierać, to troszkę nam obcina moc ładowania. Taka ciekawostka. Niemniej jednak można i używać prądu, i doładowywać urządzenie równocześnie.